Cześć, tu Andrzej Leszczyński, witamy Was w kolejnym odcinku Gun TV. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych i chyba najbardziej rozpoznawalnych pistoletów na świecie, czyli austriackim Glocku. Pierwsza, najważniejsza zasada strzeleckiego BHP brzmi: The gun is always loaded. Każda broń jest zawsze naładowana. Kiedy bierzecie jakąkolwiek broń do ręki, pamiętajcie o sprawdzeniu, czy znajduje się w środku magazynek. My wypięliśmy go już wcześniej. Oraz trzymając palec poza językiem spustowym, sprawdzamy komorę nabojową. W środku nie znajduje się w tej chwili żadna amunicja. Oddajemy strzał kontrolny. Broń jest bezpieczna. Wszystko zaczęło się od tego właśnie modelu Glocka 17, najpopularniejszego chyba rozmiarowo modelu w kalibrze 9 mm. W roku 1980 austriacka armia rozpisała przetarg na nowy model broni, który miał być używany przez żołnierzy. Miał spełniać kilka warunków: być lekkiej konstrukcji, mieć prostą budowę, być niezawodny, magazynek minimum 8 naboi, prosta konstrukcja, łatwy w obsłudze bezpiecznik. Dlaczego Glock nazywany jest Safe Action Pistol, czyli pistoletem bezpiecznym i łatwym w obsłudze? Trzy najważniejsze cechy konstrukcyjne tej broni to wykonany z polimeru, czyli z tworzywa, szkielet broni, który nie jest metalowy, bezpiecznik znajdujący się w języku spustowym oraz zamek i lufa wykończone w procesie teniferowania. Zaczęliśmy od polimerowego szkieletu. To opatentowany materiał Glocka, który jednocześnie jest bardzo wytrzymały, bardzo twardy i bardzo lekki. Kolejny element, o którym wspomnieliśmy, to ten podwójny, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, język spustowy. Język spustowy znajduje się tutaj, ale ten drugi mały języczek to właśnie bezpiecznik. Jak widzicie, w tej chwili nie mogę nacisnąć spustu do końca i oddać strzału. Dopiero kiedy palcem pociągniemy za oba języki, mechanizm działa. I ostatni element to zamek i lufa wykończone w procesie teniferowania. Daje to niesłychaną odporność mechaniczną tej broni, a wartością dodaną jest także odporność na korozję. Kolejny interesujący element w Glocku związany z bezpieczeństwem obsługi tej broni to glockowski patent, który znajduje się tutaj. Ten niewielki element to tak zwany pazur wyciągu, który odpowiada za właściwe usunięcie łuski z broni po każdym strzale. Za tę niewielką kryzę szarpie z drugiej strony przy pomocy haczykowatego zakończenia. Dlaczego pazur wyciągu w Glocku jest tak inny, niezwykły? Pewien szczególny element, który znajduje się na pazurze wyciągu w Glocku, to ten niewielki występ, który, jak widzicie, kiedy w broni nie znajduje się ani łuska, ani amunicja, jest zupełnie płaski. W ten sposób wiadomo, nie patrząc nawet na broń, czy w środku znajduje się amunicja, czy też nie. Teraz dla porównania odciągamy zamek. Mamy zwykłą łuskę, którą wkładamy do komory nabojowej. Posłuży nam tutaj za atrapę. Jak widzicie, dzięki temu występowi na pazurze wyciągu możemy od razu sprawdzić palcem, czy w środku znajduje się amunicja, czy nie. I taka to właśnie różnica. Pozbywamy się pustej łuski i przechodzimy do kolejnego ważnego elementu Glocka, czyli łatwości jego rozkładania. Jednym z warunków konstrukcyjnych nowego pistoletu, jaki miał się pojawić w 1980 roku w armii austriackiej, była prostota jego konstrukcji, a co za tym idzie, możliwość rozkładania pistoletu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. W tym także Glock jest niekwestionowanym liderem. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Przytrzymujemy górną część zamka w ten sposób, delikatnie go cofamy, następnie opuszczamy z obu stron dwa zaczepy do rozkładania i uwalniamy zamek, który sam schodzi nam ze szkieletu. Teraz możemy dokończyć rozkładanie broni. Pozostała nam sprężyna oporopowrotna, lufa, a tak wygląda rozłożony do czyszczenia pistolet Glock. W drugą stronę działa to równie prosto. Bierzemy zamek do ręki, wkładamy lufę, zakładamy sprężynę i nasuwamy zamek
na szkielet. O tym, że jest to doskonale prosta i funkcjonalna konstrukcja, świadczy także fakt, że tego pistoletu w różnych kalibrach i rozmiarach powstało kilkadziesiąt odmian. Mamy tu kilka z nich. Na pierwszy rzut oka właściwie wszystkie wyglądają tak samo i niczym się nie różnią, ale tutaj widzicie 4 przedstawicieli w jednym kalibrze 9,19. To taki właśnie nabój. Wszystkie 4 te egzemplarze strzelają właśnie z takiej amunicji. Ale różnią się wielkością szkieletu i długością lufy. Korzystając z magii telewizji, oto ułożyliśmy już wszystkie klamki w kolejności od najmniejszej do największej. Baby Glock 26, 19, 17 i 34. Zobaczyliście 4 pistolety w różnych rozmiarach, ale tego samego kalibru 9,19. Mamy jeszcze coś więcej. Oto wspomniany kaliber 9,19. Mamy jeszcze 357 ZIG oraz 45 ACP. Glock 31 w kalibrze 357 ZIG na pierwszy rzut oka praktycznie nie różni się niczym od Glocka 17, ale strzela nieco innym nabojem. A tak wygląda Glock 21 w jedynie słusznym kalibrze 45 ACP. Dzisiaj oddajemy hołd znakomitej i rewolucyjnej konstrukcji, która w tamtych czasach była niesłychanie prosta, funkcjonalna i do dziś taką pozostaje. I prawdopodobnie Glock jeszcze przez wiele, wiele lat będzie pełnił swoją służbę w wielu różnych formacjach. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku. Andrzej Leszczyński, Gun TV. Subskrybujcie i lajkujcie.